tym tygodniu przygotowałem dla Was, czyli odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na facebookowym fanpage'u. Oglądajcie. No to zaczynamy. Co sądzisz o zastępowaniu biletów papierowych systemami kart elektronicznych? Czy Twoim zdaniem takie systemy są komfortowe? Czy myślisz, że korzystanie z nich jest obarczone ryzykiem? Zacznijmy od tego, że systemy opierające się na kartach mogą być trojakiego typu. Możemy tutaj mieć kartę miejską, okresową, gdzie kodujemy bilety np. miesięczne lub jakiś inny okres czasu. Karty prepaidowe, czyli elektroniczne portmonetki w innej formie nazywając. I tutaj najpierw zasilamy kartę środkami, a później możemy je wykorzystywać kasując bilety przy kasownikach. No i trzeci typ, po prostu wykorzystanie naszej karty płatniczej. Co prawda u nas w Polsce chyba pierwszym tego typu wdrożeniem były Świebodzice i jak na razie żadne inne miasto nie wprowadziło tego, ale na przykład na świecie, w Londynie jest to już powszechnie stosowane i z tego co widziałem w statystykach, sprzedaż biletów przy pomocy kart płatniczych z roku na rok jest coraz większa. Dla mieszkańców zastąpienie biletów papierowych przez karty elektroniczne jest na pewno super wygodne, bo tutaj wiele nośników biletów, za każdym razem musimy kupić oddzielny kartonik. Zastępujemy po prostu jedną kartą elektroniczną, na którą albo wpłacamy środki, albo zapisujemy bilety okresowe. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy już biletów papierowych nie ma zupełnie w ofercie i wprowadzamy tylko karty elektroniczne. I to jest na pewno problem dla turystów, którzy muszą udać się po taką kartę do punktu. Czasem tego typu karty możemy też uzyskać w automatach biletowych, jednak zawsze wiąże się to z większym kosztem emisji jednorazowo takiej karty, którą turysta wykorzysta pewnie przez maksymalnie kilka dni czy kilkanaście. Z jednej strony karty elektroniczne przy płatnościach za bilety jednorazowe mogą być trochę mniej komfortowe, bo występują systemy, w których musimy odbijać się w kasowniku zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z pojazdu. Może to być pewien dyskomfort, chociaż z drugiej strony możemy wtedy opłacić przejazd dokładnie taki, który wykonaliśmy, a nie jednorazowy bilet obowiązujący np. na obszarze całego miasta. W takich najbardziej rozwiniętych systemach, tych opartych np. na kartach płatniczych, pasażer ma swoje konto w systemie i tutaj wykorzystując kartę przy przejazdach dobierana jest najkorzystniejsza taryfa dla niego. Gdy przekraczamy określoną kwotę przy przejazdach np. pojedynczych, automatycznie system przechodzi na bilet okresowy. Tutaj rozliczenie jest w pewnym opóźnieniu czasowym ze względu na to, żeby właśnie określić, czy bardziej korzystne dla pasażera będą przejazdy pojedyncze, czy też bilet okresowy, ale z drugiej strony pasażer nie musi nawet znać pełnego cennika za przejazdy, a jeśli chce sprawdzić, czy rzeczywiście dobrano najkorzystniejszą taryfę, zawsze może wejść w internecie na swoje konto i sprawdzić, jakie środki pobrano i jakie środki powinny zostać pobrane. Przy kartach płatniczych mogą wystąpić też pewnego typu nadużycia. Tutaj spotkałem się ze zjawiskiem, gdzie w portfelu posiadamy więcej niż jedną kartę płatniczą i na przykład przy wejściu do strefy biletowej system identyfikuje jedną z naszych kart, a przy wyjściu drugą zupełnie inną. I tutaj mogą być pobrane na przykład opłaty nawet dwukrotnie. Tego typu problem opisywany był szeroko w londyńskich mediach. Ja jak na razie do przejazdów na podstawie kart płatniczych nie jestem zbyt pozytywnie nastawiony, ale być może wynika to trochę ze strachu o własne środki, no i też z obcości tego typu rozwiązania w naszym kraju. Co myślisz o możliwości powstania BRT w aglomeracji warszawskiej Sochaczew? Rozpocznijmy od tego, że BRT jest to skrót od Bus Rapid Transit, czyli szybkiego transportu autobusowego, zazwyczaj odbywającego się na wydzielonych korytarzach przeznaczonych tylko dla autobusów. Tutaj mogą być na tych trasach skrzyżowania wielopoziomowe, a jeśli skrzyżowania są na jednym poziomie, to z reguły stosuje się pełny priorytet dla pojazdów transportu publicznego. Tego typu systemy są szczególnie popularne w krajach Ameryki Łacińskiej i tutaj uznawane są one za tanią alternatywę do budowy linii metra czy kolei. Z reguły budowane są też na powierzchni wzdłuż innych arterii komunikacji samochodowej. Żeby system tego typu mógł być jakąkolwiek alternatywą, musi być zapewniona wysoka częstotliwość kursów autobusów,
Te pojazdy muszą być mega pojemne. Spotyka się nawet rozwiązania, gdzie stosuje się autobusy dwuprzegubowe i one mają długość 25 metrów albo nawet są jeszcze dłuższe. Mimo wszystko tego typu systemy mają dość ograniczoną przepustowość. Tutaj jednak nie zastąpimy wielowagonowego składu metra i te autobusy nigdy nie będą tak samo pojemne. BRT w polskim wydaniu ostatnio proponowano na trasie z Sochaczewa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 do stacji Chrzanów drugiej linii metra w Warszawie, która ma za parę lat powstać. Zaproponowano tego typu rozwiązanie ze względu nie tylko na niższy koszt budowy względem transportu kolejowego czy tramwajów, ale też ze względu na niższy koszt eksploatacji takiego korytarza. Ja jestem głęboko zainteresowany tego typu rozwiązaniem. Myślę, że mógłby to być ciekawy test możliwości takich tras i porównania w polskich warunkach, jak to wypada względem linii kolejowych czy tramwajowych. No i nabralibyśmy też doświadczenia w organizacji kolejnego typu transportu publicznego. Także jestem bardzo za. Dziwi mnie chociaż zastosowanie tego w obszarze średnio zurbanizowanym, chociaż w Ameryce Łacińskiej również korytarze tego typu prowadzone są na suburbia. Wydawało mi się jednak, że tam ta zabudowa jest mimo że jednorodzinna, ale dość gęsto upakowana. W Polsce chyba jednak nie wierzymy w tego typu rozwiązania. Tutaj najbardziej znany przykład jest chyba z Wrocławia, gdzie jednak zamiast trasy BRT zdecydowano się na budowę tramwaju. W Warszawie za przykład takiej trasy pseudo-BRT można uznać buspas na skrajnym pasie trasy Łazienkowskiej. I tutaj przejazd na odcinku pomiędzy ulicą Wawelską a Rondem Wiatraczna autobusem na tym korytarzu zajmuje 21 minut, natomiast tramwajami, gdy jedziemy przez centrum, bo nie ma innej możliwości, to zajmuje aż 28 minut. Więc mimo wszystko korytarz, który nie jest w pełni wydzielony od ruchu samochodowego i część skrzyżowań jest też na jednym poziomie, potrafi znacząco przyspieszyć przejazd. Co sądzisz o automatach biletowych w autobusach i tramwajach? Jest to na pewno rozwiązanie przydatne, chociaż może być momentami upierdliwe, gdy przytrafi nam się awaria automatu. Automaty też są dość drogimi urządzeniami, kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych w zależności od rozwiązania, co w skali np. autobusu jest już kilka procent wartości całego pojazdu. Nienawidzę też sytuacji sprzedaży biletów przez prowadzących. Tutaj jedna osoba potrafi opóźniać odjazd wielokrotnie większej liczby pasażerów przebywających już w pojeździe. Zakup biletu w autobusie u kierowcy czy w tramwaju motorniczego traktujmy jako przywilej, korzystajmy z tego jak najrzadziej, najlepiej w ogóle. Tutaj jest więc istotna zaleta automatu, pozbawiająca kierowcy zadania sprzedaży biletów. Posiadając automat, możemy sprzedawać w nim różnego typu bilety. Dużym ułatwieniem, w zależności oczywiście od typu automatu, jest też możliwość płatności różnymi środkami. Tutaj mogą to być monety, banknoty, karta, czy to stykowo, czy też zbliżeniowo. A wśród wad oczywiście jest ta cena, ale też zawodność tego typu urządzeń. Tutaj automaty mogą mieć problemy z rozpoznawaniem zanieczyszczonych monet na przykład, także warto, jeśli wielokrotnie odrzuca nam automat monetę, przeczyścić ją czy to ubraniem, czy chusteczką, to może pomóc. Automaty potrafią też zaciąć naszą gotówkę, połknąć ją, nie wydać nam biletu. I tutaj procedura odzyskania pieniędzy jest z pewnością upierdliwa, musimy wypełnić formularz, zgłosić wszystko, to wszystko też zajmie czas. Co sądzisz o sensowności kultywowania EN57 w kontekście wykorzystywania ich w przypadku takich eventów jak Światowe Dni Młodzieży? Bo dużo osób uważa, że należy je kasować i kupować nowy tabor. Naturalnie utrzymanie tego typu jednostek jest jeszcze przez wiele lat nieuniknione dla polskich przewoźników. Od 1962 roku wyprodukowano 1412 jednostek tego typu. I tutaj był to najdłużej produkowany na świecie elektryczny zestaw, pojazd szynowy nawet. Przez ponad 30 lat jego produkcja trwała. Obecnie w eksploatacji jest już mniej jednostek tego typu. Tutaj ta liczba nie przekracza już 1000. Przy takiej skali zjawiska żaden budżet nie byłby w stanie udźwignąć wymiany tylu jednostek w szybkim tempie. Dlatego naturalną koleją rzeczy jest ich modernizacja, czy też utrzymywanie w ruchu nawet jednostek 40-letnich. A propos wydarzeń masowych, co jakiś czas zdarzają się tego typu eventy, które wymagają zwiększonej obsługi koleją. Naturalnie nie jest to tego typu skala jak Światowe Dni Młodzieży, chyba już
to się nie powtórzy przez wiele lat, no ale są koncerty, na przykład Woodstock, gdzie również dysponowane są pociągi specjalne i jest ich całkiem sporo. Czyli tutaj przewoźnicy powinni mieć swoją rezerwę jednostek, ale też to organizatorzy powinni zapewnić środki, żeby móc utrzymać większą liczbę składów tylko na wypadek tego typu eventów. Kiedy przyjedziesz na Śląsk? Kiedy przyjedziesz do Szczecina? Kiedy przyjedziesz do Białegostoku? Tego typu pytań jest bardzo dużo, w zasadzie pod każdym materiałem zadajecie pytanie, kiedy przyjadę w określoną część Polski. Ja tu wam tylko mogę powiedzieć, że analizuję możliwości wykonania różnych materiałów. Na liście już mam chyba kilkanaście pozycji, nie będę ich zdradzał, no bo mogą one się pojawić dopiero na przykład za pół roku albo w przyszłym roku. W każdym razie, jeśli tylko widzę, że materiał ma potencjał i będzie przekazywał jakąś wartość, to go realizuję. Co sądzisz o Wi-Fi w środkach transportu publicznego? A komu to potrzebne? A tak na serio, to w komunikacji miejskiej uważam to trochę za bezużyteczny gadżet. Raczej wykonujemy dość krótkie podróże. Ja korzystam z własnych danych pakietowych i nie widzę potrzeby uruchamiania dodatkowo Wi-Fi, podłączania się do sieci. Czasem wymaga to jakiegoś specjalnego logowania. Także dla mnie dużo wygodniejsze jest włączenie po prostu danych pakietowych operatora telefonii komórkowej. Ale może zbyt mało korzystam i nie przekraczam po prostu limitów. Większą przydatność Wi-Fi widziałbym jednak w trasach międzymiastowych przy dłuższych podróżach. Ale tutaj jest inny problem, bo Wi-Fi opiera się na urządzeniach uzyskujących internet z sieci telefonii komórkowych. I tutaj na przykład zasięgiem prędkości LTE nie jest objęty cały kraj. Są też obszary, gdzie router Wi-Fi zupełnie traci sieć, jednocześnie pasażerowie też tracą dostęp do internetu. Także te połączenia nadal mają ograniczoną przydatność, bo z kolei na połączeniach międzymiastowych dostęp do sieci jest ograniczony. Przy tym temacie chciałbym też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Na niebezpieczniku przeczytacie na przykład artykuł o możliwości podmiany sieci udostępnianej w pojeździe przez osobę prywatną tworzącą bliźniaczą sieć o tej samej nazwie. I to może posłużyć na przykład do wykradania naszych danych osobowych przy logowaniu się w portalach czy serwisach. Także zwróćcie uwagę również na takie możliwości. Co sądzisz o ładowarkach w autobusach? Powiem szczerze, że w komunikacji miejskiej jeszcze z tego nie korzystałem. Rzadko to w ogóle widzę, także nie mam przekonania, że mogę więcej korzystać z telefonu i mieć pewność, że podładuję telefon w autobusie czy w tramwaju. I tutaj znowu odwołując się do komunikacji dalekobieżnej, to z gniazdek elektrycznych korzystam bardzo często, czy to podładować laptopa, czy też telefon. Która generacja Solarisów podoba Ci się najbardziej? Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę tym, że czwarta, był nawet o niej osobny materiał. Jeśli miałbym siebie gdzieś zakwalifikować do odłamów miłośników komunikacji, to zakwalifikowałbym się do tych, którzy lubią rzeczy nowe, nowoczesny design. Uwielbiam zmiany, które zachodzą w komunikacji miejskiej i rozwijające się technologie wspomagające jej obsługę. Który przewoźnik kolejowy i autobusowy według Ciebie jest najlepiej zorganizowany? Tutaj chyba trochę się uchylę od odpowiedzi na to pytanie w sposób bezpośredni. Za skalę zjawiska na pewno mógłbym pochwalić miejskie zakłady autobusowe, które chyba mają największą flotę autobusów w Polsce. Czy zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w PKP Intercity, albo marketing polskiego busa. Ale jednak organizacyjnie, jako pasażera, każdy z tych przewoźników kiedyś mnie zawiódł. Ile czasu zajmuje stworzenie jednego filmu niskopodłogowca? To jest generalnie pytanie rzeka. Z reguły jest to nagrywanie przez jeden dzień ujęć, później jest to kilka godzin pracy nad tekstem i jeszcze kilkanaście godzin pracy nad montażem tego materiału. Niestety trwa to długo, czasem nad kilkoma przejściami potrafię męczyć się przez kilkadziesiąt godzin, minut, a efekt w zasadzie jest średnio zauważalny. Także próbuję też zoptymalizować ten proces. Najbardziej zadowolony chyba jestem z materiału o berlińskim piętrusie, gdzie udało mi się w ciągu jednego dnia wykonać ujęcia, nagrać wszystkie teksty, no i na końcu zmontować też tego samego dnia ten materiał. W każdym razie, na razie będę chciał utrzymać tygodniowy cykl wydawania filmów. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda, a może kiedyś uda się jeszcze częściej udostępniać, chociaż nie wiem, czy będę miał do powiedzenia coś wtedy sensownego.
No to teraz mamy ciężkie pytanie. Jakie jest Twoje zdanie na temat wartości wag w przetargach na nowe tabory u przewoźników? Chodzi mi głównie o stosowanie najniższej ceny jako najważniejszego kryterium wyboru. Czy dla Ciebie nie powinno to zostać uregulowane prawnie, na przykład maksymalnie 50% wagi ważności ceny, aby także wartości technologiczne, ekologiczne i tym podobne miały swój udział? Tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę, że ostatnia dekada to był okres wymiany naprawdę przestarzałych pojazdów u przewoźników, i tutaj głównie była to wymiana na pojazdy niskopodłogowe. Teraz wielu już przewoźników dysponuje stosunkowo młodym taborem i możemy rozpocząć zabawę w zmianę kryteriów oceny ofert, co już trochę nieśmiało się zaczęło w ostatnich latach. I tutaj mogą wchodzić oczywiście kryteria technologiczne, ekologiczne, które jak na razie mają raczej kilku czy kilkunastoprocentowy udział w ocenie oferty. Pozytywnym trendem jest też ostatnio taki mały wyścig zbrojeń przewoźników. Kto pierwszy będzie miał pojazd elektryczny, kto pierwszy będzie ładował go z pantografu, kto będzie go ładował indukcyjnie, czy też inne metody. Także tutaj przewoźnicy próbują wdrażać nowinki technologiczne, być pierwsi i fajnie, bo tutaj zawsze jest to pole testu tych rozwiązań i doświadczeń dla także innych przewoźników. Jakby jednak nie było, cena jest przecież bardzo ważnym czynnikiem przy zakupie czegokolwiek. Sami dość często posługujemy się przecież kryterium ceny. W ostatnich latach normy emisji spalin dla nowych autobusów już zostały znacznie wyśrubowane i te silniki diesla, które są obecnie produkowane i stosowane, można podejrzewać, że mają znacznie mniejszy wpływ na zanieczyszczenia niż tysiące samochodów używanych, które poruszają się naszymi ulicami. I tutaj wyeliminowanie spalin tylko od autobusów jest jakimś półśrodkiem korzystnym na korytarzach, gdzie poruszają się tylko autobusy, nie wiem, na takim trakcie królewskim w Warszawie. Ale co do mnie przemawia w aspekcie pojazdów elektrycznych, to to, że sprawność ich silników może być nawet 4-krotnie wyższa od silników spalinowych. Czyli tutaj tego typu pojazdy mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, co powinno wiązać się ze znacznie mniejszymi kosztami eksploatacji i pokonywania kilometrów. Która z tras tramwajowych w Polsce najbardziej Ci się podoba? Niewątpliwie trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli trasa, która jest bezkolizyjna, ma długość ponad 7 km, obsługuje duże osiedle mieszkaniowe piątkowo i dojeżdża też do dworca głównego. Chociaż mogę zmienić zdanie po zobaczeniu trasy szczecińskiego szybkiego tramwaju, który ponoć jest szybszy od trasy poznańskiej. Odwieczne pytanie, dart czy flirt? Dartem jechałem tylko raz, a flirtem już kilkanaście razy. Także bardziej mogę odnieść swoje doświadczenia do flirta. Z problemem na trasie spotkałem się tylko raz i tutaj pomógł 20-minutowy restart systemu pociągu i w zasadzie pojechaliśmy bez dalszych problemów dalej. W każdym razie kibicuję polskim produktom. Który niskopodłogowy tramwaj podoba Ci się najbardziej? I tutaj znowu nie odwołam się do jednego produktu. Bardzo podobają mi się toruńskie swingi, jednocześnie za design i oryginalne malowanie tego tramwaju. Również świetne jest połączenie olsztyńskiego malowania z tramwajem Tramino, a za gabaryty na pewno podziwiam krakowiaki, które są najdłuższymi tramwajami niskopodłogowymi w Polsce. Co sądzisz o bramkach w metrze warszawskim? Czy są potrzebne? Tutaj do bramek nie będę Was szczególnie przekonywać, bo obecny system jest nieszczelny i pasażerowie często gęsto korzystają z wyjść ewakuacyjnych i w zasadzie metro nie ma konkretnych danych o tym, ile pasażerów wchodzi i wychodzi na poszczególnych stacjach. Zawsze tego typu dane, a szczególnie informacje o liczbie pasażerów wchodzących i wychodzących ze stacji metra jest bardzo ważnym orężem politycznym, uzasadnieniem dla funkcjonowania pewnych rozwiązań komunikacyjnych. Jest tutaj źródło danych do zwiększania częstotliwości, czy też uruchamiania pociągów na wybranych relacjach, bo w sumie w końcu jeśli nie wiemy, ile ludzi przewozimy, to gdzieś gubimy cały sens funkcjonowania transportu publicznego. Powiedziałbyś może kilka słów o przyszłych materiałach, jakie planujesz? No dobra, trochę w tym temacie powiem. Na pewno dokończymy serię trójmiejską. Mam dla Was gotowe ujęcia ze Światowych Dni Młodzieży i całej tej ogromnej akcji rozwozowej, która miała miejsce w niedzielę. No i też będzie kilka niespodzianek. Może w końcu zaczniemy serię warszawską, bardziej ogólną o całym systemie transportowym, czy może w końcu uda mi się zebrać środki na jakiś wyjazd zagraniczny. Po głowie chodzi mi parę pomysłów na niektóre kraje, tutaj na przykład Ukraina czy Hiszpania. Jednak na obecną chwilę jest to zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć cokolwiek więcej
i nawet to, że wymieniłem te kraje, to już jest za dużo. No dobra, to ten pierwszy Q&A mamy za sobą. Mam nadzieję, że naprowadziłem Was na coś nowego, coś ciekawego. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, a następny odcinek będzie z HDM-ów i do zobaczenia następnym razem.